całym szybownictwie niesamowite jest to, że właściwie za każdym lotem dzieje się coś innego i masz zupełnie inne warunki, inną trasę, inne pomysły ci do głowy przychodzą, wszystko się zmienia i dlatego to jest takie ciekawe. No i zrobiły się warunki, tylko że jest 16:30. No czołem drużyna, czwartek, dzisiaj 9 maj. Dzisiaj przewidujemy loty także. Tylko co? No mamy tutaj troszeczkę na zachodzie tego Cirusa, jak widzicie. A to jest kierunek, do którego będziemy się starali i w tym kierunku będziemy lecieć. Jest pytanie, w którą stronę ten Cirrus się będzie przesuwał. Mam nadzieję, że na północ. Bo wiatr wieje tak lekko z południa. Przynajmniej ten tutaj przy ziemi. Jak wieje ten na górze, to trzeba by zobaczyć w tych prognozach. Szczerze mówiąc nie patrzyłem na te górne wiatry powyżej 6000 metrów, bo mniej więcej na tej wysokości lub wyżej te chmury się teraz nad nami przesuwają. Zaplanowałem sobie trasę około 400 km. Dwie takie miejscowości są moimi punktami zwrotnymi, które wszyscy znacie. Mianowicie Toruń, czyli taki będzie najdalej wysunięty punkt, i tam ustawiłem sobie taki cylinder 20-kilometrowy. Być może wlecę w ten cylinder, być może tylko go zahaczę i wrócę, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. A druga taka miejscowość to jest tutaj całkiem niedaleko, miejscowość Płock z petrochemią, i tam to będzie mój pierwszy punkt zwrotny. Także dzisiaj planuję taką trasę. Będę latał wzdłuż, można powiedzieć, Wisły sobie. Tomek już się holuje ze swoim LS-em 4. Za chwilę pewnie będzie do nas zbliżał się samolot i będziemy lecieć. Próbujemy się zabrać z Milewa. Tutaj lekko nie jest, na razie 700 metrów i takie poszarpane, nierówne te noszenia. Natomiast trasa ambitnie prawie 400 km na zachód od nas, tam gdzie te Cirrusy. Ja oczywiście wierzę w to, że one gdzieś tam sobie odmeldują się stąd, bo są daleko w sumie od nas. A tu zapanuje super pogoda. Na razie kręcimy, wysokość 750, jakiś na uśredniaczu 1 metr na sekundę. Walczymy. Powiem tak, że jest ciężej niż myślałem dzisiaj. Już jest godzina 14:30, a mi się jeszcze nie udało przebić powyżej 1400 metrów. Jestem jakieś 60 km od Milewa, tyle odleciałem. No i jest, to powiedział, dosyć spora rzeźba. Niestety. Noszenia są poszarpane, wąskie. Wielki Cirrus, który tutaj nad nami był, właśnie sobie poszedł na południe. Ja lecąc teraz w stronę Torunia mam jakieś chmury, które zresztą będzie, może jeszcze nie tu, ale tutaj widać. Zastanawiam się, czy do nich dotrę. No, na razie mam 1000 metrów. Spróbuję się wykręcić znowu maksymalnie i zobaczyć, czy te noszenia się podniosą powyżej tych 1400 metrów. Jeżeli się nie podniosą, to nie widzę większego sensu lecieć dalej, bo może się to skończyć polem daleko od lotniska. A tego nie chcemy. Dawno się już tak nie wymęczyłem walką
w parterze jak dzisiaj. Prawie 3. godzina, a mi się dopiero 1400 metrów udało przekroczyć taką wysokość. Na szczęście zaczynają otaczać mnie kumulusiki, które świadczą o tym, że gdzieś pod nimi jest komin, więc będzie mi trochę łatwiej go zlokalizować. Na razie oczywiście na bezchmurnej się wykręcam, mam średniego noszenia w okolicach 2 metrów na sekundę. Okolice sierpca jest jakieś 60-70 km od Milewa. No mam nadzieję, że już dalsza część lotu będzie bardziej dynamiczna, bo znaczy dynamiczna była, taka huśtawka emocjonalna znaczna, bo to jesteś nisko, to jesteś trochę wyżej, znowu nisko i tak w kółko. No teraz już 1600, trzymam się tego komina, myślę, że to w okolicach 2000 już po tych chmurach patrzę, w okolicach 2000 podstawa, 2000 metrów. Lecę dalej. Okej, jestem za tobą. No i eureka. Pierwszy taki komin, gdzie na uśredniaczu mam ponad 2. Także ciężko, naprawdę ciężki dzisiaj warun. Minęło założono papa, my po ostręgu wykonujemy. Czy jakiś sygnał do lądowania będzie podchodził? Tak, X-Ray 13, włączam się teraz w pozycję z wiatrem do 36. Tomek właśnie ląduje. Ja mam jeszcze jakieś... Gdzie jesteście? No, przyjęliśmy. 70. My podchodzimy jako numer 2 do papa. 75 km do Milewa. X-Ray 13, 1 do 6. Także jeszcze latam, jest godzina 16. Myślę, że spokojnie jeszcze 2 godziny latania. Więc postaram się to wykorzystać najlepiej jak się da. Oczywiście dzisiejszego tasku nici miałem sobie latać między Płockiem a Toruniem po konwergencji. Być może ona jest, ale nie jest chmurna, więc nie za bardzo dałoby się ją wykorzystać. X-Ray 13 z wiatrem do 6, może wracną. A przynajmniej ja sobie tak jakoś nie mogę tego wyobrazić. No ale cóż, nie zawsze 300, nie zawsze 500, nie zawsze 400. Trzeba też latać w takich trudniejszych warunkach, też się oswajać z jakimiś takimi sytuacjami bez chmur. Dzisiaj szachy i rozgrywanie termiki. Kto sprytniejszy, czy ona, czy ja znajdę komin bez chmur. Chociaż ostatnie, powiedzmy, godzina to no tych chmur trochę jest, więc dało się to jakoś wykorzystać ciągle w powietrzu. No i zrobiły się warunki, tylko że jest 16:30. Każda chmura minimum 2 metry do góry. Super. 1600 do podstawy jeszcze za 200 metrów. Fajny koniec dnia, taka nagroda za tą wytrwałość cały dzień tej wojny w parterze. Fajnie. Dobrze, mam przed sobą takie pierwsze zbiorowisko chmur. Eagle, Zulu Papa, my ćwiczymy imitację na pozycji z wiatrem i za jakieś 2 minuty na prostej.
Jeżeli tam dolecę, to robię wysokość i pomału będę kierował się w stronę Milewa. A tu jeszcze sobie zahaczę o tego kumulosika, zanim polecę do nich. Także pewnie pod nim zrobię wysokość. Teraz 1400. Lecimy. Dobrze, czas wracać już do Milewa. Za chwilę zawracam. Tak, po lewej Nixbark. A ja od tej chmury skręcam w prawo i skieruję się na lotnisko z powrotem. ...70 km do Milewa jeszcze i zaczynamy powrót. DG100 Sierra Zulu, 10 km, zbliżam się do Milewa z północnego zachodu. Tak jak ten dzień bardzo długo się ciągnął w taki sposób, że było ciężko latać po prostu bezpiecznie. Tak końcówka, no to rewelacja, te noszenia, te kominy, podstawy pod 2000, fantastycznie, także kolejne 5 godzinek w powietrzu, trening bardzo dobry, latania na bezchmurnej termice, pod płaskim, no i powrót, który właśnie się kończy, za chwilę ląduję, mam jeszcze 5 km, wysokość 500 metrów, za chwilę wlatuję nad lotnisko, buduję krąg i ląduję. Także taka to historia dzisiaj. Trochę kamera mi się odkręcała podczas tego manewru lądowania, ale pewnie najważniejsze widzieliście. Także lądowane, jeszcze zobaczcie, jeszcze trochę jest chmurek na niebie. Myślę, że dzisiaj jeszcze z godzinę latania spokojnie można było.